Niespodziewani goście, którzy zawitali w Układzie Słonecznym, choć pochodzą z zupełnie innych okolic. Obiekty pozasłoneczne to zagadkowi przybysze z dalekiego kosmosu. Ich odkrycie było niemałą sensacją i zrodziło wiele pytań na temat pochodzenia tych ciał. W tym programie pokażemy, co wiadomo na ich temat. Zapraszamy na Astronarium. Komety i planetoidy to obiekty, jakich znamy bardzo wiele, ale ogromnym zaskoczeniem było odkrycie takich, które pochodzą spoza Układu Słonecznego. Na ślad pierwszego z tych pozasłonecznych przybyszów natrafiono pod koniec 2017 roku. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że to po prostu nieznana planetoida. Co ciekawe, w chwili odkrycia znajdowała się bardzo blisko, zaledwie 0,2 jednostki astronomicznej od Ziemi. Prawdziwym zaskoczeniem była jednak orbita tego obiektu. Okazało się, że nie pochodzi on z Układu Słonecznego, a w okolice Ziemi przyleciał z głębokiego kosmosu. Odkrycie tego pozasłonecznego obiektu było ogromną sensacją. Nadano mu nazwę pierwszego posłańca, czyli z języka hawajskiego Oumuamua. Nie trwało jednak długo, kiedy dołączył do niego kolejny tajemniczy przybysz. W sierpniu 2019 roku Gennadij Borysow, astronom amator z Krymu, zauważył nieznaną wcześniej kometę. Wkrótce okazało się, że i ona przybyła spoza naszego układu planetarnego. Oumuamua i Borysow natychmiast zrodziły wiele pytań, a na ich temat cały czas pojawiają się nowe doniesienia. Przekonajmy się zatem, co tak naprawdę wiemy na temat tych pozasłonecznych przybyszów i czym jeszcze mogą nas one zaskoczyć. Obiekty pozasłoneczne natychmiast przyciągnęły uwagę naukowców na całym świecie. Wszyscy starali się ustalić, czym właściwie są ci niespodziewani przybysze z dalekiego kosmosu i jakie może być ich pochodzenie. Skąd jednak w ogóle było wiadomo, że Oumuamua i Borysow przybyły do nas spoza Układu Słonecznego? Badania obu tych ciał prowadzą astronomowie z Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak mówią, choć odkrycie pierwszych obiektów pozasłonecznych było wielką niespodzianką, to już wcześniej przewidywano możliwość pojawienia się takich przybyszów i określono, po czym je rozpoznać. Jeśli chodzi o sposób ustalenia, czy dany obiekt przyleciał z przestrzeni międzygwiazdowej, w zasadzie decyduje o tym kształt orbity, jaki ten obiekt posiada, przelatując przez Układ Słoneczny. Najczęściej ciała w naszym Układzie Słonecznym mają orbity eliptyczne. Takim skrajnym przypadkiem jest orbita kołowa, w której taki bardzo ważny parametr jak ekscentryczność, czy mimośród, wynosi dokładnie 0. Jeśli orbitą jest elipsa, wtedy ten mimośród zmieści się w granicach między 0 a 1. I większość ciał Układu Słonecznego, planet, planetoid, komet ma bardziej lub mniej wydłużone elipsy. Gdy mimośród przekracza wartość 1, mamy do czynienia z orbitą hiperboliczną i to są właśnie ciała, które mogą być podejrzewane o to, że z przestrzeni kosmicznej wleciały w Układ Słoneczny. Drugim kryterium jest kwestia prędkości. Jest to tak zwany hiperboliczny nadmiar prędkości, czyli prędkość, z jaką ciało podróżuje w przestrzeni międzygwiezdnej. Oczywiście do tego dodaje się jeszcze prędkość, jaką ten obiekt uzyskuje, przelatując przez Układ Słoneczny. W sumie, gdy wyznaczymy taką nadmiarową prędkość hiperboliczną, jeśli wartość jest większa od 0, wtedy też możemy podejrzewać, że mamy do czynienia z z obiektem międzygwiezdnym, który wleciał w nasz Układ Słoneczny.
W wypadku orbity hiperbolicznej ciało to już nigdy nie wraca w okolice układu, przez który przeleciało. Jest to po prostu orbita, gdzie obiekt przelatuje przez dany układ. W skrajnym wypadku ta prędkość międzygwiezdna, ta nadmiarowa prędkość hiperboliczna jest bardzo, bardzo duża. Zarówno orbity, jak i prędkość jednoznacznie wskazywały, że Oumuamua i Borysow nie mogą pochodzić z Układu Słonecznego. Musiały przybyć z głębokiego kosmosu. Na tym podobieństwa między tymi dwoma przybyszami się jednak kończą. Oumuamua do dziś pozostaje jednym z najbardziej zagadkowych obiektów, z jakimi zetknęliśmy się w kosmosie. Kolejne obserwacje rodziły coraz więcej pytań na temat jego prawdziwej natury. Jak mówi dr Michał Drachus, astronomowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego od razu zainteresowali się Oumuamua. Udało im się wykonać obserwację tego obiektu, wykorzystując umieszczone na Hawajach teleskopy Gemini. Wyniki okazały się bardzo zaskakujące. W tym czasie zebraliśmy ponad 400 zdjęć obiektu, co okazało się z perspektywy czasu najliczniejszym i najlepszej jakości materiałem obserwacyjnym w zakresie widzialnym. Utwierdziliśmy się w tym, że Oumuamua jest planetoidą. Tam nie było żadnej otoczki kometarnej, żadnego warkocza, po prostu obiekt był planetoidalny. Było to wielkie zaskoczenie, ponieważ modele usuwania małych ciał z układów planetarnych przewidywały, że usuwane są w zdecydowanej większości komety, ponieważ komety formują się w większych odległościach od gwiazd, gdzie są niższe temperatury oczywiście. Z tego powodu są słabiej związane z gwiazdami i dużo mniejsze zaburzenia orbitalne są w stanie wymieść takie komety z układów planetarnych. Natomiast planetoidy krążą bliżej, gdzie jest większa temperatura i przez to są mocniej utrzymywane przez grawitację gwiazd. Dlatego fakt, że Oumuamua była planetoidą, był pierwszym bardzo dużym zaskoczeniem. Drugie zaskoczenie pojawiło się wtedy, gdy przeanalizowaliśmy blask na wszystkich poszczególnych ponad 400 zdjęciach, które uzyskaliśmy. Zobaczyliśmy wtedy ogromny zakres zmienności tego blasku, który sugerował, że Oumuamua może być ciałem niezwykle wydłużonym. Powiem, że podobne krzywe blasku znamy dla ponad 16 000 planetoid w Układzie Słonecznym i żadna z tych 16 000 planetoid nie zmienia blasku w tak ogromnym zakresie, jak zmieniała Oumuamua. Więc to wszystko nasuwało oczywiste pytanie, czym ten obiekt fizycznie jest. Z krzywej zmian blasku Oumuamua od razu odczytaliśmy okres rotacji tego ciała. Wynosił on 7,5 godziny. Jest to wartość dość typowa dla większych planetoid w Układzie Słonecznym, ale nie dla tych najmniejszych, które z wiekiem przyspieszają tempo swojej rotacji. Fakt, że Oumuamua, która raczej jest obiektem niewielkim, rotuje tak wolno, może sugerować, że została wymieciona ze swojego macierzystego układu planetarnego, zanim jej rotacja przyspieszyła. Doszliśmy do wniosku, że jeśli te zmiany powodowane są nieregularnym kształtem obiektu, to stosunek dłuższej do krótszej osi będzie wynosił przynajmniej 5 lub więcej. Jest to wartość mniejsza niż pierwotnie podawany stosunek osi 1 do 10. Udało nam się ją zweryfikować dzięki dokładniejszemu modelowaniu tych danych. Polscy astronomowie wytłumaczyli również niespotykane zmiany blasku Oumuamua. Okazało się, że planetoida koziołkuje podczas lotu, tak jakby zawadziła po drodze o jakiś inny obiekt. Jak się okazuje, nie jest to jednak jedyna zagadka tego obiektu. Największe zaskoczenie dotyczące Oumuamua pojawiło się już wiele miesięcy po przelocie tego obiektu w pobliżu Ziemi. Okazało się wówczas, że na kształt orbity tego ciała nie wpływa wyłącznie grawitacja, ale również jeszcze jakaś inna, nieznana siła. Co to jest za siła, do tej pory nie wiadomo. W Układzie Słonecznym znamy dwie takie siły. Jedna dotyczy planetoid i bierze się stąd, że te ciała oddają ciepło w sposób niesymetryczny i to troszeczkę spycha je ze swoich naturalnych orbit, jednak jest to efekt niezwykle słaby.
Natomiast w przypadku Oumuamua ten efekt był bardzo silny i porównywalny do efektu mierzonego w kometach, w których bierze się on z wyrzutu materii i ten sam wyrzut oczywiście powoduje powstanie otoczki i warkocza. Natomiast my wokół Oumuamua nie widzieliśmy żadnych śladów otoczki ani warkocza, mimo że obiekt był blisko Ziemi i blisko Słońca i mimo że wykonaliśmy niezwykle głębokie zdjęcie przy pomocy 8-metrowego teleskopu. Więc do dziś nie wiadomo, co powodowało znoszenie Oumuamua z jej naturalnej grawitacyjnej trajektorii. Zdumiewające zachowanie Oumuamua zrodziło wiele przeróżnych teorii. Niektórzy badacze zaczęli wręcz sugerować, że pierwszy pozasłoneczny obiekt może nie być naturalnego pochodzenia. Profesor Abraham Leeb z Uniwersytetu Harvarda całkiem poważnie twierdzi, że są podstawy, by podejrzewać, iż był to wytwór jakiejś obcej cywilizacji. Moje podekscytowanie związane z Oumuamua opiera się na dowodach. Wraz z tym, jak zbieraliśmy coraz więcej danych, pojawiały się bardzo dziwne właściwości tego obiektu. Nie wyglądał ani jak kometa, ani jak planetoida, które znamy z Układu Słonecznego. Ponieważ koziołkował, jego jasność zmieniała się 10-krotnie. To wskazywało na ekstremalny kształt. Zwykle rzadko widujemy zmiany jasności o więcej niż 3 razy. Najlepszy model, który tłumaczy takie zjawisko w przypadku obracającego się obiektu, mówi o kształcie zbliżonym do naleśnika, a więc płaskim. A to raczej nietypowe. Na dodatek odnotowaliśmy nadmiarową siłę, która odepchnęła ten obiekt od Słońca, niezależnie od słonecznej grawitacji. A skoro nie mogły za to odpowiadać wyrzuty parującego gazu, jak w przypadku komet, to jedynym prawdopodobnym wytłumaczeniem pozostaje, że obiekt został popchnięty przez ciśnienie promieniowania słonecznego, jak w przypadku tzw. żagla słonecznego. To bardzo cienki obiekt, napędzany poprzez odbijane światło. W tej chwili trwają prace nad stworzeniem takiej technologii. Pytanie, kto stworzył Oumuamua? Oumuamua wykazała ponad 6 różnych anomalii. Dla każdej z nich prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi około 1%, biorąc pod uwagę populację podobnych obiektów, jakie znaliśmy do tej pory. Ale kiedy pomnożymy ten 1% 6 razy, otrzymamy szansę 1 na bilion. A więc zdecydowanie nie jest to obiekt tej samej klasy, co znane nam dotąd. Dowodem jest fakt, że wszystkie wytłumaczenia tych anomalii zaproponowane przez naukowców mówią o obiektach, jakich jeszcze nie spotkaliśmy. Jedną z najbardziej nietypowych anomalii dotyczących Oumuamua jest to, że pochodzi z wyjątkowego układu odniesienia. Jest to swego rodzaju galaktyczny parking w naszej kosmicznej okolicy. Powstaje, kiedy uśredni się ruchy wszystkich gwiazd w pobliżu Słońca. Oumuamua czekała właśnie w tym układzie. To trochę tak, jakby była boją, która unosi się na powierzchni oceanu, a Słońce, jak wielki okręt, wpadło na nią i wyrwało z bezruchu. Może to być zatem część całej siatki obiektów, które są rozmieszczone w galaktyce i służą do celów nawigacyjnych. Inna możliwość jest taka, że to stacja przekaźnikowa do komunikacji, ale tego nie wiemy. Nie mamy dość dowodów. Najlepsze, co możemy zrobić, to poszukiwać kolejnych obiektów tego typu. Czy Oumuamua faktycznie mogła być dziełem lub pozostałością po obcej cywilizacji? Większość naukowców ostrożnie podchodzi do takich hipotez. Podkreślają, że nietypowe własności tego obiektu da się wytłumaczyć zjawiskami naturalnego pochodzenia. Nawet jeśli nie zawsze jest to proste. Pewne jest tyle, że Oumuamua była obiektem odmiennym od wszystkiego, co znamy z Układu Słonecznego. Co ciekawe, drugi pozasłoneczny przybysz, jakiego udało się odnaleźć, okazał się dużo mniej kontrowersyjny. Obiekt odkryty przez Gennadija Borysowa w 2019 roku szybko dał się sklasyfikować jako kometa. Astronomowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego także prowadzili jego badania.
Udało im się dokonać odkrycia, które pokazało, że choć kometa Borysowa pochodzi z dalekich, nieznanych zakątków kosmosu, ma zdumiewająco wiele wspólnego z kometami z Układu Słonecznego. Pierwsze obserwacje tego obiektu na dużych teleskopach wykonane od razu pokazały, kilka dni po odkryciu, pokazały, że ten obiekt jest zupełnie inny od Oumuamua, to znaczy, że jest to kometa. Jest to kometa, która na dodatek wygląda jak każda zwykła kometa w naszym Układzie Słonecznym. To znaczy ma typowy warkocz, ma komę, czyli głowę, taką chmurkę gazową, która ją otacza, ma taką przeciętną jasność jak na komety. Sposób, w jaki odbija światło, jest typowy dla tego, co obserwujemy w Układzie Słonecznym, a także jej rozmiar jej jądra, który udało nam się oszacować, też był bardzo typowy. Więc przyleciało do nas coś, co wyglądało jak typowa kometa. Dużą część naszego czasu obserwacyjnego stanowiły obserwacje spektroskopowe, czyli takie, gdzie światło komety jest rozszczepiane na poszczególne kolory. To rozszczepione światło nazywamy widmem. No i w tym widmie pojawiają się charakterystyczne linie wskazujące na substancje chemiczne, które znajdują się w komecie czy w głowie komety. W widmie tej komety w naszych danych zobaczyliśmy linie typowo obserwowane w kometach w Układzie Słonecznym, te, które już wcześniej inne zespoły wykryły, ale zobaczyliśmy także niezidentyfikowane, nietypowe, dziwne linie emisyjne, wskazujące, że coś w tej komecie jeszcze innego istnieje. Po długim czasie zupełnie przez przypadek natrafiliśmy na te same linie w komecie Ikeya Seki, która była obserwowana ponad 50 lat temu w 1965 roku. Tyle, że tamta kometa była bardzo blisko Słońca i była bardzo mocno nagrzana, a kometa Borysowa, o której teraz mówimy, była od Słońca daleko i była bardzo zimna. Te linie, które pasowały do tego, co widzieliśmy w naszym widmie, okazały się być liniami niklu, metalu, który do parowania czy do sublimacji potrzebuje bardzo wysokich temperatur. Bardzo nas to zdziwiło. Sprawdziliśmy to na wiele sposobów, ale okazało się, że to nie może być nic innego. Okazało się, że kometa Borysowa zawiera w sobie metaliczny nikiel, który jest w postaci gazowej. Czymś niesamowitym jest fakt, że ten nikiel, który jest w takich niewielkich ilościach, w tym samym czasie, kiedy my znaleźliśmy w komecie Borysowa, został odkryty także w kometach w Układzie Słonecznym. Choć to odkrycie nasze niklu wydawało się nam na początku, wskazywało nam, że ta kometa Borysowa jest czymś zupełnie innym niż komety w naszym Układzie Słonecznym, to nagle okazało się, że ona jest tak naprawdę jeszcze bardziej podobna niż wcześniej sądzono. Że nawet taki mały składnik, tak mało liczny w głowie komety występuje i tu, i tu. W przeciwieństwie do Oumuamua, kometa Borysowa okazała się zatem podobna do obiektów, jakie znamy z naszego układu planetarnego. Mimo wszystkich różnic, tych dwóch pozasłonecznych przybyszów łączy to, że mogą dać nam wiedzę o miejscach, z których do nas przybyły. Zaglądamy tak naprawdę do tego, w jaki sposób powstają inne układy planetarne niż ten, który znamy, niż Układ Słoneczny. To jest szalenie pasjonujące i to na pewno jest bardzo dobry czas również na przyszłość, kiedy prawdopodobnie takich obiektów będzie odkrywanych coraz więcej za sprawą Vera Rubin Observatory, czyli projektu LSST. I wówczas może się okazać, że takie obiekty będą odkrywane masowo albo przynajmniej bardzo regularnie, dzięki czemu będziemy mieli ogromne pole do badań i przekonamy się, jak bardzo to, co znamy z naszego podwórka, czyli z Układu Słonecznego, jak bardzo jest to podobne lub jak bardzo różne od tego, co może się dziać w innych zakątkach naszej galaktyki. Te obiekty nauczyły nas przede wszystkim tego, jak różne mogą być małe ciała powstające wokół innych gwiazd niż nasze Słońce. Oczywiście my znamy bardzo dużo planetoid i komet okrążających razem z Ziemią, innymi planetami krążących w naszym Układzie Słonecznym, ale do tej pory nie wiedzieliśmy nic na temat tych obiektów, które powstają gdzieś daleko. I tutaj doszło do takiego kontrastu. Ten pierwszy obiekt międzygwiazdowy jest zupełnie inny od wszystkich, które znamy. Był prawdziwym zaskoczeniem. Z kolei kometa Borysowa jest obiektem zupełnie nam znajomym. Jest taką jakby siostrzaną kometą w stosunku do tych, które obserwowaliśmy już przez nawet setki lat. I to rodzi również ciekawą refleksję, ponieważ skoro gdzieś daleko w nieznanym układzie planetarnym powstała kometa przypominająca komety, jakie krążą wokół Słońca, to może oznaczać, że takich układów powstających w podobny sposób do Układu Słonecznego jest całkiem sporo, albo przynajmniej, że po prostu takie układy jak nasz również gdzieś mogą istnieć.
To, co niewątpliwie łączy kometę Borisowa i Oumuamua, to jest ta nasza niepewność dotycząca tego, skąd one przybyły. Co prawda wiemy oczywiście, z jakiego rejonu na niebie do nas przyleciały, na przykład Oumuamua przeleciała z gwiazdozbioru Lutni, w dodatku dosyć blisko Wegi, ale to było już dawno temu, kiedy ona znajdowała się w tamtej pozycji, więc wiemy, że to nie mógł być układ Wegi. Było wiele badań prowadzonych przez różne zespoły na temat tego, skąd mogą pochodzić te obiekty i żaden z nich nie odpowiedział na to zagadnienie w sposób zdecydowany. Nawet jeśli nie znamy konkretnego układu, skąd do nas przybyły te obiekty, one dają nam wgląd w to, w jaki sposób mogą się formować układy planetarne w naszej galaktyce. Te obiekty są kompletnie różne, co nam pokazuje, że rozmaitość tych różnych form, jakie mogą przybierać małe ciała w innych układach, może być nieskończona tak naprawdę. I to jest niezwykłe, że do nas przybywa ciało, które powstało zupełnie wokół innej gwiazdy, nawet nieznanej, i my jesteśmy w stanie to ciało badać tak samo jak te nasze tutaj rodzime planetoidy i komety. To jest szalenie interesujące, ponieważ w miarę odkrywania kolejnych takich ciał dowiemy się po prostu więcej na temat tego, jak wyglądają te inne układy planetarne. Nawet jeżeli nie będziemy w stanie stwierdzić konkretnych układów, to wciąż będzie to próbka, która nam powie generalnie, w jaki sposób przebiega proces formowania się układów i czy on zgadza się z naszym wyobrażeniem. Choć poznaliśmy zaledwie 2 pierwsze obiekty pozasłoneczne, to już dostarczyły nam wielu fascynujących odkryć. Obydwa są niezwykle małe. W przypadku Oumuamua to 200 metrów, a w przypadku jądra komety Borysow nie więcej niż 500 metrów. Kolejna generacja wielkich teleskopów może jednak pozwolić na poszukiwanie większej liczby takich przybyszów z dalekiego kosmosu. Być może wtedy poznamy odpowiedzi na zagadki, jakie zrodziło ich nieoczekiwane pojawienie się w naszej okolicy. Oumuamua i Borysow przeleciały przez Układ Słoneczny i udały się z powrotem w kosmiczną pustkę. Pozostawiły po sobie jednak wiele pytań. Skąd właściwie wzięły się te obiekty i czego możemy się dzięki nim dowiedzieć? Szukając odpowiedzi, czekamy na pojawienie się kolejnych pozasłonecznych przybyszów. Na dziś to jednak wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.